Copy that. There's more of them! Fighters, 8 o'clock high. Mayday, mayday, I'm going down. Chcecie polatać sobie samolotem w Garry's Mod? Ewentualnie stawić czoło nieprzyjacielowi w bitwie powietrznej? Jeżeli tak myślicie, to Gridwitch jest dla was znakomitym wyborem. Ale co to jest ten Gridwitch i jak się nim obsługiwać? Ewentualnie co może on nam zaoferować? Za chwilę się tego dowiemy, jednakże zacznijmy od początku. Ludzie chcieli sobie polatać w Garry's Modzie. Jednakże tak pełnoprawnie polatać, a nie poodbijać się od ścian mapy swoim lewitującym pojazdem. Oczywiście istniały samoloty bez lewitujących kul tylko na dopalacze, ale wciąż to nie było to, czego chcieli. Wtedy Kniero oraz Dr. Matt stworzyli addon o nazwie Wackercraft. Dzięki niemu w końcu można było sobie polatać samolotami oraz helikopterami. Ale z samolotów była tylko Cessna, a gracze chcieli więcej. W taki właśnie sposób zostało zrobione WAC Community, czyli zbiór samolotów od społeczności. W tym także samoloty drugowojenne jak na przykład P-51 Mustang. Tylko że te samoloty miały jedną wadę. Były strasznie biednie zrobione oraz było ich mało. W większości jedynym uzbrojeniem, jakie posiadały, było działko, którego efekty strzału jak i sam damage nie różniły się wcale w zależności od kalibru bądź samolotu. Ale sam model lotu jak i sam zamysł były dość dobre. Wystarczyło tylko ulepszyć uzbrojenie jak i inne pomniejsze opcje. W taki sposób powstał inny zbiór, którym się teraz zajmiemy, a konkretnie Gridwitch. W przeciwieństwie do WAC Community korzysta on z dodatkowego addona o nazwie Gridwitch Base, dzięki czemu może on korzystać z uzbrojenia takiego jak bomby omawiane w poprzednim filmie, rakiet, których jeszcze nie omówiłem, oraz efektów również z Gridwitch Base. Posiada on dodatkowe opcje i tego typu rzeczy. Jak znaleźć addony z kolekcji? To bardzo proste. Wchodzimy w przedmioty. Gridwitch Staff. Zjeżdżamy na sam dół i widzimy samoloty, które pobraliśmy. Opcje są za to w folderze Options, Gridwitch Staff oraz zakładce WAC. Na chwilę do nich przejdziemy, tylko zobaczmy, czym różnią się nazwy samolotów. Pierwszą pozycją jest P-47 on WAC Base. Następny jest Thunderbolt Admin. Ostatni jest Thunderbolt No Bombs. Na razie jedyną najbardziej zauważalną różnicą jest inna tekstura, ale to się nie liczy, gdyż każdy samolot nawet z tej samej kategorii tworzy się z randomową teksturą. Poza tym można tą teksturę zmienić na tą samą, no więc czym się różnią te wersje? Już wam pokazuję. Pierwszą jest samolot z dopiskiem on WAC Base. Jak widzimy, gdy wystrzeliłem dwie rakiety, to z uzbrojenia Thunderbolta też były dwie. Tak samo jest z innym uzbrojeniem. W przypadku samolotu z dopiskiem Admin amunicja jest nieskończona. No Bombs nie posiada bomb, ale jest taki sam jak on WAC Base.
Teraz sprawdźmy, co oznaczają dane ustawienia. Pierwsza opcja nadpisywania Wagbase nie będzie na razie taka ważna. Przynajmniej w moim przypadku. Tak jak można wywnioskować z tych dwóch filmików, ta opcja odpowiada za stare rakiety. Polecam ją wyłączyć. Ta opcja włącza lub wyłącza bomby w samolotach. Ustawcie wedle uznania. Ta opcja teoretycznie włącza lub wyłącza radio w samolotach. Ja nie zauważyłem żadnej różnicy, ewentualnie mogę coś robić źle. Ustawcie wedle uznania. Ta opcja sprawia, że odrzutowce latają szybko bądź wolniej, a żeby latało się nimi łatwiej i żeby inne samoloty miały z nimi jakiekolwiek szanse. Ustawić wedle uznania. Ta opcja sprawia, że samolot po kontakcie z wodą rozbija się. Polecam wyłączyć, gdyż można w takim przypadku wodować. Ta opcja sprawia, że samolot po silnym kontakcie z powierzchnią eksploduje oraz znika. Ustawić wedle uznania. Ta opcja sprawia, że samolot używa oryginalnego modelu strzelania z łaka. Wskazane jest niewłączanie tej opcji. Ta opcja sprawia, że helikopter zaczyna się obracać, jeżeli jest uszkodzony. Ustawić wedle uznania. Ta opcja pozwala nam używać niestandardowy system życia, jak i życie na każdy silnik. Te opcje odpowiadają za ustawienia graficzne, jak zwykle wedle uznania. Teraz, kiedy omówiliśmy opcje, warto wspomnieć o różnicy w uzbrojeniu oraz charakterystykach samolotów, bądź śmigłowców. Pierwszym śmigłowcem, którym się zajmiemy, jest K-50 Black Shark, na łaku jak i na Greenwichu. Oczywiście wizualnie niczym się nie różnią, gdyż K-50 na Greenwichu to po prostu zmodyfikowany K-50 z łaka. Pierwszym śmigłowcem będzie wersja z łaka. Posiada ona działko Shipunov z zapasem amunicji 800 pocisków, jak i 14 rakiet S-8. No więc wystartujmy. Teraz, kiedy jesteśmy w powietrzu, możemy zobaczyć zachowanie śmigłowca oraz przetestować jego uzbrojenie. Pierwsze jest działko Shipunov, które, tak jak można było odgadnąć, nie ma zbyt imponujących efektów. Podobnie jak rakiety, które lecą w linii prostej oraz eksplodują tak jak zwykłe granaty bądź rakiety z RPG. Teraz zobaczmy, co może zaoferować nam wersja od Greenwicha. Śmigłowiec ma takie same dźwięki silnika. Zdaje mi się, że osiągi również są podobne do pierwowzoru. Z drugiej strony jego działko ma lepsze efekty oraz ma większy zapas amunicji. Podobnie z rakietami. Dodatkowo posiada on rakiety o nazwie Wichry, które są naprowadzane. Wystarczy wycelować w obiekt, samolot bądź gracza lub NPC-ta, a rakiety same w niego polecą. Pamiętajcie tylko, żeby nie strzelać do nich ze zbyt małej odległości, gdyż rakiety mogą nie trafić. To były śmigłowce. Teraz pora zająć się jakimś myśliwcem. A dokładnie F-16 Fighting Falcon. Tylko w przeciwieństwie do poprzednich samolotów, te dwie F-16 Greenwich po lewej i łak po prawej różnią się od siebie wizualnie. Również posiadają inne tekstury, modele, jak i dźwięki. Dlaczego tak jest? Podejrzewam, że Greenwich użył innego F-16 bądź samemu stworzył model, jak i tekstury. Jednakże obydwa samoloty to F-16C Falcon, więc taka różnica i tak nie spowoduje większych przeszkód przy porównaniu.
Wsiądźmy więc do wersji ZWAC Community i przetestujmy ją. Nie licząc słabej oprawy graficznej, ten samolot ma wiele problemów. Największym jest fakt, iż wystają mi stópki. Następnym problemem są dwa działka po obu stronach samolotu, których prawie, że nie słychać oraz nie widać, gdyż efekt wystrzału się baguje i jest zasłaniany przez samolot. Kolejnym problemem jest brak widoczności, jaką mamy wybraną broń. Nie wiemy więc, czy mamy działka, rakiety, bądź wyłączoną broń. Jak mogliście zauważyć, rakieta zakręciła, co oznacza, że może być ona namierzająca. Ja jednak nie wiem, jak się jej używa. Sam przelot nie okazał się taki zły, pomimo iż brakuje mu mocy, nie latało się nim najgorzej. Teraz weźmy pod lupę samolot Gridwitcha. Tenże samolot nie posiada trzech największych błędów, jakie posiadał jego poprzednik, dzięki czemu już na starcie wygrywa z nim to porównanie. Po włączeniu silnika kokpit zamyka się i pomimo iż trzyma mes, samolot cały czas się toczy, co oznacza, że jego moc jest potwornie większa od poprzednika. Efekt strzału z działek niestety cały czas ma ten sam problem co poprzedni samolot. Chociaż plusem jest fakt, iż efekt uderzenia pocisku w ziemię jest widoczny. Podobna sytuacja ma się z niekierowanymi rakietami. Jednakże tenże Fighting Falcon ma bardzo dużą przewagę nad poprzednikiem. Dokładniej to nie jest koniec uzbrojenia. Samolot posiada dwie rakiety kierowane, dwie bomby również kierowane oraz dwie bomby niekierowane. Model lotu nie różnił się znacząco od poprzednika poza faktem, iż jest on znacznie szybszy. I w taki właśnie sposób dotrwaliśmy do końca. Piszcie w komentarzach, jeżeli popełniłem jakiś błąd bądź coś pominąłem, ewentualnie jaki film chcielibyście, żebym nagrał. Ja tymczasem się z wami żegnam, cześć.